W dzisiejszej audycji z Marcinem Drogomireckim o cenach mieszkań i domów, a bardziej o cenach mieszkań na rynku nieruchomości, dane łącznie do lutego 2023 roku oraz o strukturze popytu, czy bardziej jesteśmy zainteresowani najmem, czy wynajmem, czy kupieniem nieruchomości, czy w ogóle już ubywa trochę zainteresowanie najmem, a może rośnie. Nie chcę tutaj spoilerować, oglądajcie do końca. Dodam jeszcze, że będzie też tabela z medianami cen mieszkań z kilkudziesięciu miast polskich. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to koniecznie subskrybuj nasz kanał. Zapraszam tutaj informacji o tym, co się dzieje, o nowościach w prawie. Pisz nam w komentarzach, o czym chcesz usłyszeć i szybko przechodzę. Marcin Drogomirecki, portale Morizon Gratka i powiedz nam, co w ogóle dzieje się na rynku nieruchomości w Polsce ostatnio. Dzień dobry Państwu, witaj Tomku. Proszę Państwa, najprościej rzecz ujmując, co się dzieje na rynku nieruchomości? Powiedziałbym, że wreszcie nastała długo oczekiwana stabilizacja. Co konkretnie mam na myśli? Otóż ofert sprzedaży powoli, ale systematycznie jednak przybywa. W ujęciu rok do roku jest ich więcej i powoli odżywa też popyt. Ale oczywiście jest to nie taka skala, jakiej wielu z nas by oczekiwało. Natomiast w porównaniu z tym, co się działo pod koniec ubiegłego roku, niewątpliwie mamy ożywienie. Przede wszystkim mamy ożywienie wyrażające się w większej liczbie zapytań o oferty, bo czym innym jest samo oglądanie ogłoszeń i ruch w serwisach ogłoszeniowych, a czym innym jest już taka rzeczywista aktywność poszukujących polegająca na tym, że zadają pytania oferentom, że wysyłają zapytania, że dzwonią i to wyraźnie widać, że ruszyło. Tomek wyświetlił już na ekranie pierwszy wykres. Jest to indeks cen mieszkań morizon.pl. Proszę Państwa, no tu wyraźnie widać, że ostatni okres, ostatnie 12 miesięcy to jest czas, no właśnie, stabilizacji cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym. Można powiedzieć, od początku 2022 roku te drgania, te zmiany są naprawdę niewielkie. W porównaniu rok do roku, styczeń 2023 versus styczeń 2022, notujemy wzrost indeksu o niespełna 3%. No i tak pewnie Państwo też to odbieracie, oglądając oferty w portalach ogłoszeniowych. Te ceny, można powiedzieć, że stoją w miejscu, ceny ofertowe. Co innego oczywiście ceny transakcyjne, te przypuszczam, że są korygowane w trakcie rozmów klientów zainteresowanych zakupem ze sprzedającymi. I to, na ile one są korygowane, to zobaczymy za jakiś czas w raportach NBP, które prezentują ceny transakcyjne. My jako portale siłą rzeczy tych informacji nie mamy, ponieważ nie jesteśmy bezpośrednio uczestnikiem transakcji, to się już odbywa poza nami, więc za ile finalnie mieszkanie oferowane w portalu ogłoszeniowym jest sprzedawane, my tego nie wiemy. Wiemy, za ile było, tudzież jest oferowane. Stąd statystyki cen ofertowych. Tutaj jeszcze na tym wykresie mogą Państwo zobaczyć, jak te ceny zmieniły się na przestrzeni ostatnich 17 lat. Nominalnie obecnie ceny są mniej więcej o 50% wyższe niż we wrześniu 2007 roku. Tutaj zwrócę uwagę na to jest bardzo ważna informacja, ceny mieszkań wzrosły o około 50%, a o ile wzrosły w tym czasie wynagrodzenia? Nie zaglądałem ostatnio do statystyk GUS-owskich, ale zdaje się, że wynagrodzenia średnie wzrosły o ponad 100%. Więc realnie mieszkania są bardziej dostępne dzisiaj niż w 2007 roku w czasie pamiętnej bańki nieruchomościowej. No tutaj to bym polemizował z tą większą dostępnością, bo to oczywiście można sobie mierzyć, to jest jeden z takich właśnie wskaźników, jak stosunek zarobków
pensji, wynagrodzeń do ceny 1 metra kwadratowego mieszkania i mówimy sobie, dobrze, dzisiaj jest fajnie, mieszkania tanieją, bo ten metr dostępny możemy więcej kupić za swoją pensję. Ale to tak nie zawsze do końca jest prawdą. Nawet często jest to odwrotnie do dostępności mieszkań, bo zdarza się, że możemy więcej kupić za pensję, tylko tak, kredytów nie dostajemy. To jest pierwsze. Tak, Drugie, no to inne oddzielna sprawa wydatki, kredyty, tak. inne wydatki nam rosną również i zabierają bardzo dużo naszych zarobków i po prostu nas nie stać. Ja widziałem śmieszny, rozśmieszający mnie trochę post, gdzie ktoś, jakiś tam deweloper usiłuje lansować, jak on urósł, bo nagle KNF złagodził swoje stanowisko, żeby badać już zdolność kredytową i nie tak jakby cena wzrosła, czy kredyty wzrosło o 5%, tylko jakby wzrosły o 2,5%, co zresztą ta rekomendacja dotyczy kredytów o stałym oprocentowaniu, które dopiero się pojawiają. Ale on twierdzi, to już się ludzie rzucą na kredyty. No nie tak od razu się rzucą, bo jeszcze to, że te zabezpieczenie, taka ostrożność banku troszeczkę maleje przy ocenie naszej zdolności kredytowej, to nie znaczy, że nasza subiektywna własna ocena własnej zdolności kredytowej też tak rośnie, bo jak powiedziałem, rosną zupełnie inne koszty i ludzi po prostu może być nie stać na te mieszkania, ale też chciałbym, żebyś skomentował ten wykres, póki pamiętamy jeszcze ten poprzedni, gdzie pokazywałeś, że te ceny wzrosły i co? Tak, tamten wykres dotyczył cen nominalnych, czyli właśnie tych, które widzimy w ogłoszeniach. Ten wykres, indeks cen mieszkań uwzględniający inflację, pokazuje, jak te ceny, wartość mieszkań zmienia się w czasie, jeżeli weźmiemy pod uwagę zmianę, w zasadzie stratę wartości pieniądza. No i tu z kolei widzimy, że od stycznia 2022 roku do dzisiaj realnie wartość czy ceny mieszkań na rynku wtórnym spadły o prawie 13%, czyli przez to, że ceny nominalne stoją w miejscu, ale mamy inflację, spadek wartości pieniądza, mieszkania realnie tracą na wartości. I tak jak widać w ciągu ostatniego roku jest to 12,8%. No i co też ważne, realnie są obecnie mieszkania również mniej warte względem roku 2007, czyli tego momentu, kiedy jako wartość bazową tego indeksu przyjęliśmy 1000 punktów. Czyli tu Obecnie powinien być minus, a nie plus w zasadzie, tak naprawdę. tak. Przepraszam, jest to rzeczywiście błąd Chciałeś nas grafika. zmylić, ale ja zachowałem czujność żołnierską, wiesz, Brawo, harcerską Tomku. czujność i tak dalej. Na pocieszenie powiem, że jak ktoś kupił w 2003 roku, no to 13. ciągle jeszcze jest, że tak powiem, 2013. zarobiony, na plusie jest. Tak, no nie tylko w 2013, w zasadzie cały ten okres można powiedzieć do 2019 roku, prawda, czyli tu, gdzie tak, właśnie nawet wcześniej, czyli każdy, kto kupił poniżej, kiedy wartość indeksu na wykresie jest niższa niż 863 punkty, no to można powiedzieć, że do dzisiaj jest cały czas na plusie. Znaczy to też tak nie do końca koniecznie, bo gdyby te pieniądze wsadził może w jakąś lokatę obligacyjne, żeby więcej zarobił, to Tak, już jest inna sprawa i też dodajmy, że na przykład na nieruchomościach zarabia się przez to, że je wynajmujesz. dokładnie, tak, oczywiście. Nie Tak, tylko no, różnica wartości. tak, tutaj ten wykres dotyczy stricte wartości nieruchomości, która można powiedzieć leży i nie zarabia, prawda? Nawet z kolei, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nieruchomość właśnie jest wynajmowana i przynosi comiesięczny zysk z najmu, no to zupełnie inaczej należy na ten wykres spojrzeć, ponieważ nawet jeżeli nominalnie przez inflację wartość nieruchomości o jakiś procent spadła, to na przestrzeni tego czasu
zarobiliśmy wynajmując ten dom, czy w tym wypadku mieszkanie. Także No tak czy owak, pracując nieruchomość zarabia na nas. i co najważniejsze, żebyście się Państwo też nie burzyli, nie pisali nam, że a w mojej miejscowości jest inaczej, to od razu powiem, że to są dane dotyczące całej Polski. I tak jak rynek zachowuje się przeciętnie w całej Polsce, to są miejscowości, które się zachowują lepiej niż rynek, tam bardziej drożeją mieszkania, a są takie, w których miejscowości, z których ludzie się wyprowadzają i tam po prostu te nieruchomości wręcz nie drożeją. Ale właśnie, a propos tych różnych miast, tu też masz taką ciekawą tabelę i to są mediany, nie ceny średnie. Opowiedz nam o tym. Tak, zawsze jest dyskusja. Jedni wolą patrzeć na średnie ceny ofertowe, inni wolą posługiwać się medianami, czyli tymi cenami, które wyznaczają jak gdyby środkową cenę ofert dostępnych w danej lokalizacji, czyli że połowa ofert jest tańszych, a połowa droższych, czyli to jest właśnie ta mediana. No i jak spojrzymy, tutaj mamy tabelę z medianami cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym w 30 największych miastach Polski. No i co na niej widzimy? No, w porównaniu rok do roku tych spadków mediany jakoś specjalnie nie widać. W lutym tylko w raz, dwa, trzech, czterech, pięciu, w 6 miastach na 30 analizowanych mediana była niższa niż w lutym ubiegłego roku. Ciekawostką są te wysokie wzrosty w Gorzowie Wielkopolskim, w Opolu i w Zielonej Górze. No, wygląda na to, że właśnie, że w tych małych miastach jeszcze ten rynek z opóźnieniem reaguje na sytuację na rynku nieruchomości, na ten zastój. Co więcej, prawdopodobnie większy jest tam napływ ofert na rynek sprzedaży, ofert relatywnie nowych, co powoduje, że ta mediana jest wyższa. Znaczy, no w takich małych miastach to czasem w ogóle jedna oferta dewelopera, jeden budynek, czy tam jedno osiedle może wstrząsnąć rynkiem. Ja nie chcę, żebyście się Państwo na mnie obrażali, ale Opole czy Gorzów, czy Zielona Góra to nie są największe rynki po prostu w Polsce i tak to wygląda. Zresztą te przesunięcia czasowe między rynkami są zawsze. To, co pokazałeś, te wzrosty cen, tak naprawdę 0,9, 1, 3%, to takie kosmetyczne i nawet wręcz powiedziałbym w granicy błędu. Te po prostu takie ceny są i oznacza to dla mnie to, co powiedziałeś na początku, stagnacja. Tak, znaczy stabilizacja, tak, dokładnie. Ceny stoją w miejscu i co ważne, ja to nie wiem, czy już nie mówiłem w poprzednim programie. No, trochę z różnych stron jest krytyki tego, co się dzieje właśnie z cenami i z sytuacją, ale przypomnijmy sobie, czyż to nie jest dobry moment do planowania zakupów, do rozglądania się za ofertami, za takim spokojnym poszukiwaniem idealnej oferty, a nie tak jak mieliśmy jeszcze rok, półtora roku temu, kiedy ofert nie było i w zasadzie decyzję trzeba było podejmować w ciągu godzin, góra dni, bo była oferta, ale już 10 osób, że tak powiem, czyhało na nią. Czyli chcesz powiedzieć, że teraz kupujący ma większy komfort po prostu, że to jest dobry Oczywiście. czas na szukanie. Oczywiście bez porównania większy od tego, jaki był jeszcze rok, półtora roku temu, kiedy oferty sprzedawały się na pniu i nie było czasu na zastanowienie się, czy to rzeczywiście jest fajne mieszkanie, czy za rok, za 3 lata, za 5 będzie się nam w nim fajnie mieszkać, czy to jest dobra oferta, czy nie. Po prostu trzeba było kupować to, co jest, bo następnego dnia znikało. Teraz nie dość, że ofert jest więcej, wybór jest większy, to jeszcze ceny są stabilne i czy zdecydujemy się dzisiaj, czy za miesiąc, to ta cena będzie mniej więcej podobna. A pamiętajmy, że no właśnie, półtora roku temu mogło być tak, że jak nie kupiliśmy dzisiaj, a zdecydowaliśmy się na zakup za miesiąc, to już prawdopodobnie była to inna oferta i cena też pewnie była już wyższa. Także z punktu widzenia poszukujących, kupujących, stabilizacja na rynku sprzedaży mieszkań, krótko mówiąc, jest złotem.
Szczerze mówiąc, ja nawet wśród tych kupujących nie widzę żadnej na razie paniki, ale w każdym razie istotnej paniki z powodu zapowiedzi różnych bezpiecznych kredytów na 2%, a propozycji już w ogóle dziwnych na 0%. Czekam na polityka, który da mi jeszcze dopłacić do tego kredytu. To bardzo i teoretycznie takie wylanie pieniędzy na rynek może się skończyć podwyżkami. To zawsze jest możliwe, bo jak się na rynek, gdzie jest mało budów, wylewa pieniądze, bo ilość budów jest zmniejszona wyraźnie, wylewa pieniądze, to jest to po prostu wspieranie popytu, czyli podnoszenia cen i to tak samo propozycja dodania każdemu do wynajmu 600 zł do płacania. Ja w ogóle nie rozumiem propozycji ekonomicznego uzasadnienia propozycji, kiedy ktoś chce wlewać pieniądze w popyt, rozdawnictwo prowadzić, zamiast wspierać podaż mieszkań. Jeżeli mówimy, że mieszkania mają być dobrem dla wszystkich, to mieszkań musi być więcej, a nie dawać pieniądze ludziom na to, żeby mogli więcej zapłacić prywatnemu bankowi czy właścicielowi mieszkania w postaci czynszu. No przecież to jest po prostu, jeżeli się wspomoże tych ludzi, ten popyt, to się po prostu te pieniądze przetransferowane zostaną do kieszeni prywatnych banków, do kieszeni prywatnych właścicieli. Nie mam nic przeciwko właścicielom mieszkań, ale moim zdaniem zupełnie nie tędy droga w rozwoju rynku. Tak, to zdecydowanie. Myślę, że jest to temat na Twoją osobną audycję, te propozycje kredytu 0%, kredytu 2%, ponieważ one ewidentnie nie są próbą rozwiązania problemów mieszkaniowych, tylko są stricte hasłami wyborczymi, taką kiełbasą wyborczą, która ma zjednać wyborców, zwłaszcza z tej grupy, no właśnie, do której te programy rzekomo mają być skierowane, czyli osób w wieku do 45 lat kupujących pierwsze mieszkanie. I publicznie w mediach brzmi to fantastycznie, ale jak przyjrzymy się tym warunkom, to zobaczymy często, jak absurdalne one są. Bo na przykład weźmy rodzinę, która ma 30 lat, ma dziecko, kupiła 6 lat temu mieszkanie 30-metrowe, gnieździ się w nim już we trójkę. Czy to wsparcie im się należy? No nie, bo oni już mają mieszkanie. Gnieżdżą się, warunki mają fatalne, ale z programu, z dofinansowania, ze środków publicznych, które są z naszych podatków, ta rodzina niestety skorzystać nie będzie mogła. Natomiast będzie mógł z niej skorzystać syn czy córka bogatego przedsiębiorcy, który sam już ma, przyjmijmy to, dom, 3 mieszkania, no ale żadne z nich nie jest na tego syna czy córkę, no więc środki mają zasoby, żeby kupić kolejne, z przyjemnością skorzystają z kredytu 0 czy 2%, żeby kupić kolejne. Chociaż sami bez problemu prawdopodobnie daliby sobie radę, żeby to kolejne mieszkanie kupić. Znaczy, tych absurdów jest więcej, zresztą powiem szczerze, że akurat taką audycję już zrobiłem. Była taka audycja na ten temat i tam właśnie w komentarzach internauci pisali mniej więcej podobnie to, co ty powiedziałeś. Poza tym nawet ci, którzy chcą dokupić pierwsze mieszkanie, wiedzą, że będą dopłacali do mieszkań innych ludzi. To chyba nie o to chodzi, naprawdę. Nasi decydenci muszą zrozumieć, że jacykolwiek, z jakiejkolwiek by oni opcji politycznej nie pochodzili, bo to ekonomii się nie zmieni. Ekonomia jest jedna. Jeżeli wlewasz pieniądze w popyt, a utrudniasz powstawanie podaży, to powodujesz jedno: ceny będą rosły. Tylko i wyłącznie. I ktoś dostanie, rezultat jest taki, że ktoś dostanie tańszy kredyt, czy tam też gwarantowany kredyt na mieszkanie, które finalnie kosztuje drożej, ale żeby już nad tym nie rozwodzić, to proszę cię, żebyś powiedział, co tutaj widzimy. To jest wykres, który przedstawia trend na rynku ogłoszeniowym, ogłoszenia sprzedaży mieszkań i domów, jaka jest ich sumaryczna ilość w wiodących portalach nieruchomościowych. I tu widać, że w porównaniu z rokiem ubiegłym tych ogłoszeń mamy o 16% więcej, czyli ewidentnie wybór jest większy. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że ten trend wzrostowy, no cóż, on wyhamował i z końcem ubiegłego roku tych ogłoszeń zaczęło ubywać.
z rynku. No i zobaczymy, jak będą wyglądały kolejne miesiące. Krótko mówiąc, widać, że ta skłonność do pozbywania się nieruchomości no wciąż jest bardzo ograniczona. Ten napływ ofert na rynek jest, ale nie jakiś lawinowy, co w powiązaniu właśnie z tymi chociażby zapowiedziami wprowadzenia kredytów super nisko oprocentowanych i z perspektywą potencjalnego wzrostu popytu, no tak naprawdę jednoznacznie każe myśleć o tym, że te ceny, które teraz stoją, za jakiś czas drgną albo pójdą w górę. Mnie też interesuje, czy wpływ na ten wykres mogą mieć plajty, zamykanie, upadanie niektórych agencji nieruchomości, bo one są też dostawcami tych ofert, jak gdyby je multiplikują te oferty. No i też sprawa ruchu fliperskiego, który mocno usiadł i w zasadzie niektórzy w zeszłym roku zamykali już te flipy, pozbywali się, wypychali nieruchomości, nie zgłosili nowych, nie było powtórzeń. Trudno to zbadać chyba, prawda? Tak, z jednej strony mówisz o zamykaniu biur nieruchomości i to rzeczywiście sytuacja z trudniejszym obrotem na rynku niewątpliwie w części przypadków do tego prowadzi. Natomiast to nie powoduje zmiany liczby ofert na rynku. Znaczy, jeżeli ktoś chce sprzedać mieszkanie, no to niezależnie od tego, czy biuro X działa, czy nie działa, to da to do biura Y, więc oferty jako takie na rynku pozostają. No tak, ale było, załóżmy kiedyś 10 biur, które wstawiły 10 razy tę samą ofertę, a teraz jest tych biur, załóżmy, przykłady, tylko 7 albo 6 i ta oferta została wstawiona 6 razy tylko, a tutaj mówisz o ofertach ogłoszeniowych, czyli tu nie ma wyfiltrowania, że to jest ta konkretna, jedna pojedyncza oferta unikalna. To są oferty z powtórzeniami. Tak, to są oferty z powtórzeniami, natomiast tak jak mówisz, owszem, część biur znika, zamyka się, zawiesza działalność, ale też powstają nowe biura, więc tutaj w tej chwili jeszcze, przynajmniej na razie, jakiegoś masowego trendu znikania biur na rynku nie widać. Na pewno ubywa pośredników nieruchomości i to chyba właściciele biur potwierdzą, że no, część pracowników, zwłaszcza w tych dużych biurach, odchodzi, zmienia profesję. Natomiast, tak jak powiedziałem, oferty zostają. Okej, przejdźmy teraz do wykresu też jeszcze kolejnego, oferty wynajmu. To zdaje się ta sama zasada, co poprzedni wykres. Tak, tutaj suma ogłoszeń ofert wynajmu mieszkań i domów w porównaniu rok do roku jest mniejsza o 13%, tylko w styczniu tego roku, porównując ze styczniem 2002 roku, pamiętajmy, że styczeń ubiegłego roku to był jeszcze moment przed wybuchem wojny na Ukrainie, więc tam wtedy ta sytuacja zaczynała się poprawiać, ale wybuch wojny właśnie docisnął ten rynek, wycisnął z niego co się da, mieszkania do wynajęcia i domy schodziły na pniu, ale co jest warte podkreślenia, ta sytuacja się też ustabilizowała. Można powiedzieć, że delikatnie, ale jednak ofert wynajmu mieszkań i domów zaczyna przybywać. Z moich obserwacji w ogóle wynika to, że też te podniesienie czynszów, taki nagły wzrost spowodował, że najemcy zagęścili się. To znaczy już nie jest tak, bardzo często wynajmują dane mieszkanie w kilka osób i po prostu była akcja podnoszenia, rosły czynsze, to była też reakcja najemców na to wszystko, taka obrona, czyli też jak gdyby stabilizacja, jeżeli chodzi o podaż ofert. A tutaj jeszcze bardzo ciekawy wykres, opowiedz, co to dokładnie widzimy. Tak, tylko zanim jeszcze do tego przejdę, to wracając do poprzedniego wykresu, pamiętajmy, że rok 2020 i 2021 to był czas
ogromnego popytu na rynku sprzedaży mieszkań, zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym. I pamiętajmy, że że duża część nabywanych w tamtym czasie mieszkań, zwłaszcza nowych, po okresie wykańczania ich urządzania, trafiła i trafia właśnie teraz na rynek wynajmu. Także tych ofert w ostatnim czasie bardzo przybyło, dlatego że taka była intencja części nabywców, którzy kupowali je właśnie w roku 2021, 2022, wtedy, kiedy był ten pęd do tego, żeby wycofywany z lokat kapitał inwestować właśnie w mieszkania na wynajem. Teraz wykres pokazujący strukturę popytu na rynku mieszkaniowym, czyli jak zmieniała się proporcja klientów szukających mieszkań do kupienia w stosunku do klientów, którzy szukali mieszkań do wynajęcia. No i o ile w styczniu 2020 roku, czyli jeszcze przed wybuchem epidemii, ponad 3/4 klientów na rynku mieszkaniowym szukało mieszkań do kupienia, tak z biegiem czasu ta sytuacja zaczęła się wyraźnie zmieniać i w styczniu ubiegłego roku już 35% klientów szukających mieszkań to byli ci, którzy szukali mieszkań do wynajęcia. Tutaj celowo zaburzyłem trochę tę systematyczność tych słupków, pokazując marzec 2022 roku, czyli tuż po wybuchu wojny na Ukrainie. No i tutaj mieliśmy ten boom absolutny na rynku wynajmu mieszkań. Wtedy prawie 3/4 klientów na rynku szukało mieszkania do wynajęcia. Jak sytuacja wygląda obecnie? W styczniu tego roku 31% osób aktywnie szukających mieszkań to byli ci, którzy mieszkanie chcą wynająć, prawie 70% klientów to ci, którzy mieszkanie chcą kupić. No to czyli jak gdyby wraca powoli rynek kupujących, to znaczy ludzie chcą kupić mieszkania, ale ten powrót jest bardzo powolny i na razie, żeby mówić o tym, że coś się odbiło od dna, to jeszcze jest chyba, powiedziałbym, przedwcześnie. Na razie gdzieś ten rynek szuka dna. Czy podzielasz moje zdanie? Tak, znaczy może to źle zabrzmi, ale można powiedzieć, że rynek w tej chwili szoruje po tym dnie, ale już się w nie nie wbija. Myślę, że to, co było najgorsze, mamy już za sobą. Teraz rynek się ustabilizował, tak sądzę, po danych, które analizuję. I myślę, że przed nami czas oswojenia się z tą sytuacją i powolnego, ale jednak odbijania się, czyli poprawy sytuacji. Ci, którzy obecnie szukają, którzy wysyłają zapytania, z biegiem czasu będą dążyć do realizowania swoich planów zakupowych. No i siłą rzeczy myślę, że transakcji na rynku mieszkaniowym, na rynku sprzedaży domów, transakcji kupna-sprzedaży będzie przybywać. Ja celowo wróciłem do tego twojego pierwszego wykresu, w którym pokazujesz zmiany cen ofertowych od gdzieś tam września 2007 roku. To są ceny bez uwzględniania inflacji i to jest po prostu od poprzedniego jakby szczytu do zmierzamy w stronę spadku, odbicia. I chciałem pokazać, zobaczcie, ile to było lat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lat w różnych miejscowościach, bo w niektórych miejscowościach to odbicie nastąpiło później, na przykład w 2015. 5, 6 lat rynek szukał swojego dna, czy też szorował po dnie. To może też jest złe określenie, bo one potem narastała jakaś powoli ilość transakcji, to nie było, tak wiele lat nie trwało, ale to nie były dobre lata dla ludzi, którzy chcieli zarabiać na przykład na kupie nieruchomości sprzedam. To się zaczęło dopiero po tym 2013, a nawet w zasadzie można powiedzieć po 2015 roku. Chcę przez to powiedzieć, że zgodnie z cyklem gospodarczym u nas to załamanie rynku na razie trwa tylko rok, więc mamy jeszcze sporo czasu na szukanie spadku.
Dodajmy, że w okresie 2020 roku, już po tym wstępnym szoku pandemicznym i w 2021 roku, ten ogromny popyt, jaki mieliśmy na rynku sprzedaży mieszkań, w dużej mierze spowodował zaspokojenie sporej części popytu, więc nie spodziewajmy się, że ten ogromny popyt jest ciągły. On w jakiejś mierze został zaspokojony. Teraz mamy ten czas uspokojenia i on odżyje, ale dopiero za jakiś czas. To nie jest tak, że wszyscy cały czas patrzą i tylko myślą o zakupie nieruchomości. No, fajnie by tak było, ale wydaje mi się, że tak nie jest. To nie jest tak, jak codziennie musimy kupić pieczywo czy produkty spożywcze. W momencie, kiedy te zakupy były, tych zakupów było bardzo dużo, no to przychodzi czas uspokojenia i myślę, że ten czas właśnie trwa i to ożywienie, odbicie jest przed nami. Czy ono nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy czy kwartałów, no to czas pokaże. Wiele zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja właśnie na rynku pracy, czy wynagrodzenia zaczną rosnąć, czy zostanie opanowana inflacja, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku kredytów hipotecznych, czy któreś z tych obietnic, które składają i rządzący, i opozycja, zostaną wdrożone w życie. No, wiele przed nami, mamy rok wyborczy, wiele może się wydarzyć. No dokładnie. Tutaj też trzeba powiedzieć, że wiele się może zmienić też w otoczeniu, w sytuacji politycznej, która może nagle pchnąć rynek w lewo lub w prawo, ale jeżeli by nie było żadnych jakichś takich istotnych sygnałów właśnie związanych z polityką, z wojną, z jakąś zmianą, z jakąś kolejną, nie wiem, pandemią, czy jakimkolwiek innym nieszczęściem lub wielkim szczęściem, no to raczej czeka nas pewnie parę lat stabilizacji, tego szukania dna i wychodzenia. Tak będzie. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, to subskrybujcie nasz kanał, piszcie do nas komentarze, o czym chcecie usłyszeć. Dziękuję Marcinowi za udział w kolejnej audycji. Zapraszam z kolejnymi analizami. No i co? Trzymajcie się, cześć. Rynek nieruchomości i tak pójdzie kiedyś w górę, to wiadomo.